Żelazo nos hartuje, a wiklina nos splątą. To współczesne hasło dotyczące Krościczan. Bo żelazie już było kiedyś. Dzisiaj o wiklinie. A o wiklinie i wikliniarstwie opowie Nestor o polskich plecionkarzy Tadeusz Taszycki z Krościc. Wikliniarstwo to jest uprawa i przerób surowca plecionkarskiego, jakim jest wiklina. A wiklina to jest odmiana wierzby. Najpopularniejszą odmianą wierzby, którą się używa teraz w plecionkarstwie, to jest wiklina, po łacinie się nazywa Salix purpurea, czyli wierzba czerwona, która została sprowadzona z Ameryki w połowie XIX wieku. Znaczy co, ta wiklina nie rosła tu od zawsze w Chruścicach? No to rosła, ale konopianka. To jest taka wiklina, która ma całkiem inne właściwości techniczne, mechaniczne do wyplatania niż ta amerykanka. Tak, ja nawet miałem taką plantację z konopianką, ale ona się tylko nadaje na wyroby takie plecionkarskie typu kosze do ziemniaków, czy kosze na balony tam na wino, nie? Na takie prymitywne plecionki, to ona się nadaje. Ma taką właściwość, że ona nie sprężysta, ona się zagina. Jak to mówią po śląsku, ona klęko. I ta zwykła wiklina, ona tu zawsze rosła w Krościcach? Rosła i ona rośnie. Tam, gdzie były starorzecza, gdzie rzeki płynęły, tam i wiklina rosła. Jeżeli ktoś tam chodził rok w rok i ciął tą wiklinę, to ona mu wyrosła. I kiedy ta amerykanka trafiła do Chruścic i w jaki sposób? No ja podejrzewam, że zaraz, to nie było długo, to było góra 10 lat. To ona już tutaj w 1890 na pewno już tu była. Całego tematu wikliniarstwa i tak w jednym filmie nie ogarniemy. To zaczniemy od uprawy tej wikliny. Najpierw trzeba założyć plantację. To myśmy plantację 3 razyśmy zakładali, bo to tak po 10, po 15 latach niekiedy plantacja się już traci się, nie? Bo wchodzą sarny, wchodzą jakieś inne choroby, nie? A gdzie tu w Chruścicach były takie plantacje tej wikliny? A mieliśmy. No myśmy mieli na Babilesie, nie? Myśmy mieli na Babilesie. Było dużo. No było i nad Odrą były tutaj, jak kąty są, no, chyba na Ostrówku też mieli. Wiem, że Cebula, ten co miał przewóz, nie, ten prąd jeździł, to miał po drugiej stronie, tam od strony Naroka też miał plantację wikliny. Jak się zakładał taką plantację? Tnie się takie długie odcinki na jagołówki i tej mniej więcej grubości świeżej wikliny i wczesną wiosną się sadzi to, nie? I to się tysiące takich sztablów trzeba było wbić, nie? To tak się sadziło z tydzień czasu i później się to ukorzeni i w ciągu pierwszego roku wegetacji wyrośnie 5-10 takich małych prętów, nie? A już jak się co roku wycina jesienią, to po 3 latach to już będzie 150 z takiego jednego sztabra wyrośnie tych prętów. No i to są różne wysokości, od 2 metrów do metrówki. A kiedy i jako się ścinało ta wiklina? Listopad. Jak liście opadną, wtedy się wchodzi na plantację i dawniej się wycinało ręcznie takimi nożami. Kto tej roboty nie znał, to nie wie, co to jest za ciężka praca. Wtedy, kiedy psa się z budy nie wygoni w okresie zimowym, to trzeba iść na pole i tą wiklinę zbierać. Kiedy jest słota, kiedy jest śnieg, tutaj wielu ludzi jeździło właśnie tam na Mąkoszyce, Karłowice, tam, bo tam ludzie mieli też plantacje. U nich tam nocowali, u tych właścicieli tych plantacji i sami wycinali tą wiklinę, bo to wtedy taniej to im liczyli, nie? Bo myśli jeszcze tam wiklina ciąć do takich, gdzie tam była sadzona. Ich bin einmal gefahren, da war ich 15 Jahre, to ja jechałam mit, to my tam zaszli, to ponieważ tam był tydzień albo 2. To ten gospodarz to bo ci mlika do, albo coś to trzeba, to jest coś przeszczerzyć, a dalej. I do góry my spali, a ja była młoda i nie przyszła mit, bo tośmy taki hobby kosok, wiesz, taki nóż, ale kosok to jest bardziej taki okrągły, a ten był prosty, a no takie zdziebko miał, tak nie? Muszę jeszcze prądki żnąć, a to był śnieg, to była zima. Tą wiklinę później trzeba było pozbierać ręcznie, powiązać w snopki, takie w granicach 20 do 25 kg i zwieźć na jakiś plac, na jakieś składowisko i tam następowało z kolei sortowanie tej wikliny. Trzeba było te snopki rozciąć,
włożyć do jakiegoś pojemnika. Przeważnie to była jakaś beczka, która była lekko zakopana w ziemi i była miarka włożona do tej beczki, taka do 2 metrów i jak się chwyciło 2 rękami, to jest tak 10 cm, 10, co 20 cm się wyciągało sort. I jak się zaczynało od 2 metrów, no to się kładło na jedną grudzkę 2-metrowe, później się brało 1,80 m i tak dalej, aż do metrówki, nawet i 60. Co dalej się robiło z tymi prądkoma, dowiesz się w następnym odcinku z cyklu Krościce pod lupą.